Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj mam wielką przyjemność po raz kolejny rozmawiać z Bartoszem Malewskim, adwokatem, który występował w głośnej sprawie aktywistów oskarżonych o pomoc nielegalnym imigrantom, a także prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dzień dobry, dziękuję za Twój czas. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że mogę być już w nowym studiu Nowego Ładu. Pierwszy raz. Tak, ale także gratuluję. Z pewnością nie ostatni. Staramy się rozwijać. Dziękuję serdecznie za dobre słowo. No ale właśnie, jakbyś mógł przybliżyć jako adwokat, który się tym bezpośrednio zajmował, o co w ogóle chodzi w tej sprawie, która budzi niewątpliwie duże emocje, ale myślę, że jednak ze względu na tę pewną prawną złożoność nie każdy do końca rozumie, o co dokładnie ci ludzie byli oskarżeni i dlaczego sąd postanowił w dość kontrowersyjny sposób ich uniewinnić. Sprawa miała miejsce, toczyła się przez 3,5 roku, no oczywiście na etapie przed prokuraturą i na etapie sądowym. Na etapie sądowym to takie ostatnie pół roku w zasadzie jedynie. Natomiast sam czyn, o którym rozmawiamy, miał miejsce w 2022 roku. 5 osób w rejonie przygranicznym zostało zatrzymanych, kiedy poruszali się 3 łącznie pojazdami przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a w tychże samochodach ujawniono łącznie 10 nielegalnych imigrantów, których po prostu transportowali w nieznanym, nieustalonym przez sąd kierunku. Natomiast ustalono, że wcześniej, w dniach poprzedzających zatrzymanie, co najmniej część z tej 5 oskarżonych już miała kontakt z tymi osobami w lesie. Zaprowadzono te osoby do bezpiecznego miejsca. Po kilku tych dniach podjęto próbę transportu na zachód. No, domniemywać należy, że prawdopodobnie na zachodnią granicę Polski z akt postępowania wynika, że no takie było właśnie modus operandi działań aktywistów, już mówię tak szeroko, nawet nie tylko o tych oskarżonych, ale szeroko, że takie jest modus operandi aktywistów działających w rejonie przygranicznym, by nielegalnych imigrantów, którym uda się już przekroczyć polsko-białoruską granicę, jak najszybciej w ukryciu właśnie przed służbami polskimi przetransportować na zachód. Dlaczego sąd ich uniewinnił? Jakie tutaj jest uzasadnienie? No bo z punktu widzenia takiego zdroworozsądkowego, przeciętnego człowieka, który nie jest prawnikiem, no pomagają ludziom przedostać się, pomagają ludziom przebywać nielegalnie na naszym terytorium. O co tutaj chodzi? No, sprawa jest dosyć zawiła pod kątem prawnym dla laików, to znaczy najpierw prokuratura stawiała im rzeczywiście zarzut pomocnictwa czy organizowania wręcz przemytu ludzi, natomiast później w toku postępowania jeszcze przygotowawczego prokuratura dokonała zmiany kwalifikacji czynu na ułatwianie nielegalnego pobytu na terenie Polski. Później, już na etapie postępowania przed sądem, prokuratura wskutek tego, że zebrała jeszcze szerszy materiał dowodowy, starała się doprowadzić do zmiany kwalifikacji czynu z powrotem na organizację nielegalnego przemytu, nielegalnego przekraczania granicy. Do tego sąd się nie przychylił ostatecznie. Sąd pozostał przy tej kwalifikacji z artykułu 264a, paragraf 1 kodeksu karnego, to jest ułatwianie nielegalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I tenże artykuł mówi o tym, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
ułatwia lub umożliwia pobyt na terenie RP wbrew przepisom, podlega karze. I wszystko się rozbija o tę właśnie korzyść majątkową lub osobistą. Zdaniem sądu ta korzyść majątkowa lub osobista, żeby można było mówić o popełnieniu przestępstwa, musi być osiągnięta przez samych sprawców tego czynu, a nie przez osoby trzecie, tak jak w tym wypadku przez tychże cudzoziemców, którzy byli beneficjentami tych właśnie działań oskarżonych. Problem polega na tym, że sama definicja legalna, zawarta z kolei w artykule 115 paragraf 4 Kodeksu Karnego, mówi o tym, że przez korzyść majątkową lub osobistą rozumie się korzyść osiągniętą tak przez sprawcę, jak i przez inną osobę. Więc mamy tutaj w mojej ocenie błędnie dokonaną wykładnię przez sąd artykułu 264a i artykułu 115 paragraf 4 w tym związku. Zakładam, że znajdzie to swoje odzwierciedlenie w apelacji prokuratury, bo prokuratura według nieoficjalnych informacji będzie składać taką apelację. No oczywiście najpierw prokuratura zwróci się zapewne o uzasadnienie, złoży wniosek o uzasadnienie tego wyroku, sąd ten wyrok uzasadni pisemnie i dopiero wtedy taka apelacja może być złożona, więc to pewnie trochę potrwa. Zakładam, że sąd drugiej instancji będzie rozpoznawał tę sprawę pewnie dopiero w przyszłym roku najwcześniej. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. My sprawę imigracji, przedostawania się do Polski, czy w sposób nielegalny wbrew polskiemu prawu, czy w sposób legalny, ale masowy i niebezpieczny dla przyszłości Polski, od lat podejmujemy. Zajmowaliśmy się tym tematem od samego początku, od powstania naszego portalu 5 lat temu. Jeszcze zanim było to modne, zanim w Polsce wywołało to tak wielkie emocje jak dzisiaj. I nie zatrzymamy się, niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość polityczna, jakie będą wyroki sądów, cokolwiek będzie się w Polsce działo, my będziemy stawać po stronie prawdy i po stronie polskiego interesu narodowego. Jeżeli chcecie wesprzeć naszą misję, rozważcie proszę wejście na naszą stronę wspieram.nlat.pl lub wpłatę bezpośrednią na nasze konto. Jak to zrobić? W opisie tego filmu. Każde, choćby drobne wasze wsparcie pomaga nam walczyć z poprawnością polityczną, walczyć z tymi narracjami niebezpiecznymi dla Polski, o tym jakby zakłamującymi to, jakim niebezpieczeństwem dla Polski jest imigracja, nad którą polskie państwo, jak widzimy, ewidentnie nie panuje. No i tutaj z tego, co mówisz, wyłania się dość dziwny obraz, to znaczy z definicji chyba ktoś, kto pomaga cudzoziemcowi przebywać, czy przedostać, czy przebywać na terytorium Polski, no, sam fakt tego, że on pomaga mu łamać polskie prawo, chyba powinien być penalizowany, a to, czy on dostanie za to bezpośrednio pieniądze, czy jakąś inną korzyść, czy też robi to ze względu na jakąś swoją mniej lub bardziej zwariowaną ideologię, czy też na przykład po prostu są to organizacje, które na przykład są finansowane z zagranicznych środków i z definicji zajmują się tak zwaną pomocą imigrantom, i nie osiągają bezpośredniej korzyści od tych imigrantów, tylko po prostu są utrzymywane z zagranicznych pieniędzy po to, żeby promować imigrację w Polsce, no to chyba to jest dość spora luka, jeżeli taką wykładnię byśmy konsekwentnie stosowali. Ja znów pytam jako laik, nie jestem prawnikiem, no ale to wychodziłoby, że można po prostu pomagać cudzoziemcom łamać prawo i nie ponosić za to konsekwencji. No taki komunikat w świat Polska tym wyrokiem właśnie wysłała. Ten komunikat na pewno dotrze zarówno do białoruskich, rosyjskich służb, na pewno dotrze do przemytników, którzy trudnią się właśnie uczestniczą w tym procederze, czy tworzą ten proceder przemytniczy, ale dotrze też do wielu obywateli państw bliskowschodnich, czy Afryki Północnej, czy innych państw, że przemyt czy przejście szlak przez Polskę, wiodący z Białorusi przez Polskę do Europy Zachodniej jest szlakiem bezpiecznym, a co najmniej skutecznym, bo jeżeli tylko uda się przedostać przez polsko-białoruską granicę,
to ci cudzoziemcy otrzymają niezbędną pomoc ze strony tychże aktywistów, a następnie polskie sądy uniewinnią tychże aktywistów, a taki cudzoziemiec, jeżeli jakaś przykrość, nie daj Boże, go spotka ze strony służb polskich, to jeszcze uzyska odszkodowanie, bo i takie mamy też wyroki, o których jest głośno, więc no, trzeba powiedzieć jasno, państwo polskie nie staje w tym względzie na wysokości zadania, dlatego że te przepisy, które mamy, okazują się przynajmniej na ten moment nieskuteczne. Natomiast no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy zaczyna się i kiedy kończy się działanie polegające czy opierające się na niesieniu niezbędnej pomocy osobie, która znajduje się w potrzebie, a kiedy zaczyna się już uczestnictwo w procederze przemytu, nawet jeżeli wynika z jakichś ideologicznych pobudek czy dobrych motywacji. Więc no to są te pytania, tak? Bo gdyby ci oskarżeni rzeczywiście przypadkowo, czy nawet celowo, gdyby oni tam celowo chodzili po tych lasach i poszukiwali imigrantów, którym udało się przedostać do Polski i tymże imigrantom udzieliliby niezbędnej pomocy, tak? Dostarczyliby jakąś wodę, jedzenie, ogrzaliby te osoby, być może nawet takie osoby ulokowali w ciepłych jakichś domach czy pomieszczeniach, a następnie wezwano by Straż Graniczną czy inne jakieś służby polskie, no to moglibyśmy jeszcze tutaj mówić o tym, że tak, te osoby niosą niezbędną pomoc, zabezpieczają te osoby w najbardziej krytycznym momencie, no ale następnie, w następnym kroku przekazują te osoby polskim służbom, wskazując, że mamy takie osoby, które najprawdopodobniej przekroczyły granicę polsko-białoruską w nielegalny sposób. Nasze zadanie humanitarne właśnie wykonaliśmy. Państwo polskie teraz niech przejmie odpowiedzialność za te osoby i niech rozstrzygnie, czy te osoby zasługują być może na azyl w Polsce, jeżeli złożą takie wnioski, a być może zasługują na to, żeby wrócić do państw swojego pochodzenia. Tak nie było w tej sytuacji i w wielu innych sytuacjach tak właśnie nie jest. No tutaj wystąpił ten element polegający jeszcze na transporcie tych osób z rejonu przygranicznego i dodajmy w transporcie właśnie w ukryciu przed służbami polskimi, bo nawet gdyby jeszcze w momencie zatrzymania te osoby powiedziały, czy przyjęły takie tłumaczenie, że dobrze, że was spotkaliśmy, właśnie do was Jaki miły przypadek, że spotkałem pana, panie policjancie. Tak jest, no właśnie do was jechaliśmy, znaleźliśmy tych ludzi Krętą tutaj. drogą, pomyliliśmy, ale trafiliśmy na pana, panie władzo. Dokładnie, gdyby to było nieszczere, tak, ale gdyby nawet takie tłumaczenie przyjmowali, w ogóle nie mielibyśmy w zasadzie wątpliwości, tak? Ci ludzie dostarczyli tą niezbędną pomoc, ale dalej ich zamiarem było przekazanie tych ludzi państwu polskiemu. Natomiast oni przewozili zgodnie z instrukcjami, zgodnie z wytycznymi, które funkcjonują w tych grupach, przewozili tych ludzi w sposób właśnie taki, żeby maksymalnie uniknąć momentu możliwości właśnie spotkania czy to policji, czy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Z tych instrukcji wynika, że nielegalnych imigrantów należy przewozić ukrytych najlepiej właśnie pod stertą koców, czy śpiworów, czy właśnie w taki sposób, żeby nie byli widoczni. Ci aktywiści doskonale wiedzą, że Straż Graniczna nie tylko funkcjonuje w taki sposób, że są patrole, tak jak policja na drodze, gdzieś czasami oczywiście weryfikuje, czy wszystko tutaj, czy cały ruch się odbywa zgodnie z przepisami. Tak Straż Graniczna
w rejonie przygranicznym właśnie patroluje te ulice, ale też są punkty, gdzie strażnicy graniczni korzystają właśnie między innymi z lornetek, z dronów, obserwują tę przestrzeń, więc po to było właśnie maksymalne ukrycie na tylnych siedzeniach, fotelach tych imigrantów pod kocami, pod śpiworami. Druga sprawa, poruszali się pojazdami celowo właśnie nie rzucającymi się w oczy, czyli małymi, zwykłymi pojazdami, unikano busów, czy większych pojazdów, które automatycznie wzbudzały jakieś podejrzenie ze strony pograniczników. Najlepiej oczywiście, żeby te pojazdy miały lokalne rejestracje po to, aby też nie wzbudzać dodatkowych podejrzeń, bo dlaczego akurat w rejonie przygranicznym w Hajnówce, Białowieży, Bielsku Podlaskim czy tych innych miejscowościach, dlaczego ktoś przebywa z rejestracją nagle powiedzmy wrocławską i cały czas od kilku miesięcy kursuje na jakichś tam odcinkach, tak? Zwłaszcza, że to był moment, kiedy możliwości przebywania w tym rejonie był ograniczony i odradzano również korzystanie z takich turystycznych obiektów. Kolejna kwestia, posługiwano się slangiem, to wiemy też z zabezpieczonych w sprawie środków właśnie komunikowania, telefonów i innego sprzętu. Posługiwano się slangiem, to znaczy jeżeli była mowa o tym, że jest piesek do odebrania czy kotek, piesek to oznaczało, że mówimy tutaj o mężczyźnie imigrancie. Kotek to z kolei kobieta bądź dzieci. Jeżeli była mowa o taksówkach, no to były właśnie te pojazdy czy kurierzy, tak, którzy byli ewentualnie w dyspozycji gotowi do pomocy, żeby przewieźć na jakimś odcinku tych nielegalnych imigrantów. Jeżeli była mowa o tak zwanych bezpiecznych domach czy przechowalniach, no to tutaj też chodziło o takie lokacje, w których w razie potrzeby ci nielegalni imigranci mogli się zatrzymać chociaż na parę godzin i po paru tych godzinach ruszyć w dalszą drogę, bo być może ta taksówka była w dyspozycji tylko do tego odcinka, a na kolejnym odcinku już inny pojazd i inny człowiek przechwytywał tych nielegalnych imigrantów, też na lokalnych tablicach z kolei na tym kolejnym odcinku, tak? Więc mamy tutaj do czynienia z takim zorganizowanym, przemyślanym procederem, który wpisuje się w całą siatkę, w cały proceder przemytniczy, w którym to uczestniczą oczywiście, no to już doskonale wiemy, białoruskie, rosyjskie służby i w zasadzie państwa te dwa na poziomie właśnie instytucjonalnym, państwowym. Uczestniczą osoby pochodzenia bliskowschodniego, na to wskazują ich imiona czy też pseudonimy, jakie przyjmują i informują o tym, oferując właśnie możliwości przedostania się do Europy Zachodniej przez Białoruś, przez Polskę, informując o tym w sieci. Osoby narodowości ukraińskiej, co się okazuje, bo również takie i białoruskiej również są takie osoby zatrzymywane w Polsce i są prowadzone różne postępowania względem tych osób. No i niestety osoby narodowości polskiej, różnego rodzaju aktywiści wpisują się, nawet jeżeli ich motywacje są, jak twierdzą, altruistyczne i to jest chęć niesienia pomocy, to tworzą jeden z ogniw tego bardzo rozbudowanego łańcucha i w tym momencie państwo polskie okazuje się bezradne wobec tego całego procederu. To jest niesamowite, bo tutaj pokazujesz z jednej strony cały ten proceder od momentu, kiedy oni przekroczą granicę, i to jak bardzo oni to mają wszystko zorganizowane, przemyślane punkt po punkcie, jak bardzo, tak jak mówisz, państwo polskie nad tym nie panuje, tak? Dzieje się to na terytorium państwa polskiego, ale państwo polskie nie wypełnia tutaj
elementarnej funkcji zapewnienia bezpieczeństwa Polakom poprzez niewpuszczanie na terytorium ludzi z zewnątrz, których nikt tutaj nie zapraszał, którzy łamią polskie prawo, a jak już oni się znajdą, to co więcej także polskie państwo nie panuje nad tym, żeby ich złapać i z terytorium polskiego państwa wydalić. Ale pojawia się też tutaj drugie, myślę, bardzo ważne zagadnienie, ponieważ bardzo często w narracji zwolenników tych aktywistów pojawia się, że oni są tam tylko, żeby nieść pomoc. Tak jakby oni tam po prostu siedzieli i wyczekiwali, czy akurat ktoś się pojawi i czekali tam z tą pizzą i apteczkami, tak? A chyba jednak możemy powiedzieć, że występuje pewien stopień koordynacji między aktywistami, którzy wiedzą, bo mają kontakt z imigrantami, a ci imigranci są kierowani po prostu przez rosyjskie i białoruskie służby. To nie jest tak, że oni spadają z księżyca albo tam przechodzą przez las i zauważą jakiegoś człowieka, tylko oni są od początku do końca skoordynowani, są po prostu w kontakcie. Mówiłeś chociażby o tych grupach. No tak, po pierwsze ci aktywiści w większości nie pochodzą z tego regionu przygranicznego, tylko z innych miejsc Polski, a nawet z innych państw Europy. Zresztą tak było również w tej sprawie, gdzie jeden z oskarżonych był obywatelem właśnie, zdaje się, włoskim, a część z oskarżonych miała miejsce, była oczywiście, czy jest oczywiście narodowości polskiej i obywatelstwa polskiego, ale miejscem zamieszkania były państwa zachodnie. Czy oni specjalnie tutaj przyjechali, żeby się angażować w ten proceder? No, na to wygląda. Nie było to oczywiście przedmiotem tego postępowania sądowego, ale na to wygląda, że tak właśnie to funkcjonuje. Jedna osoba miała miejsce pochodzenia w tym konkretnym postępowaniu lokalne, natomiast pozostali oskarżeni pochodzili z innych miejsc Polski, czy właśnie, tak jak mówię, z zagranicy. No ale cóż, z akt postępowania wynika, że ci aktywiści oczywiście wynajęli, czy wynajmują właśnie domy, mieszkania właśnie w tym regionie przygranicznym. To są ich jakieś takie miejsca, w których są zorganizowani. I wynika też z akt, że dysponują kontaktami z osobami, które trudnią się też pomocą nielegalnym imigrantom w przekraczaniu granicy czy w przedostaniu się do Europy Zachodniej, a są to osoby właśnie pochodzenia bliskowschodniego, tak przynajmniej wskazują na to ich pseudonimy. Więc występują tutaj ewidentne powiązania między tymi osobami, chociaż nawet z tych instrukcji, z tych wytycznych wynikało, że w momencie przekazania nielegalnego imigranta kolejnemu aktywiście, tak to nazwijmy, tak, ten kontakt był zrywany. Oni dbali też o to, żeby jak najmniejszy kontakt był między nimi, jak najmniejsza znajomość. Żeby nie dać się złapać, takie poważne metody wywiadowcze. To też świadczy o tym właśnie, że oni wiedzieli, jakie jest ryzyko i starali się to ryzyko zminimalizować i uniknąć tego zatrzymania. No zresztą wymieniali się też informacjami, kiedy ktoś został zatrzymany, to automatycznie zapewniano sobie nowe numery telefonów, nowe telefony po to, aby ograniczać właśnie to ryzyko. No jeżeli jest to grupa, która jest w stanie właśnie w ten sposób się koordynować, w ten sposób się zarządzać wzajemnie, dostarczać sobie nowy sprzęt w razie potrzeby komórkowy, no to pytanie też się pojawia o finansowanie, które nie było oczywiście przedmiotem niestety tego postępowania. Natomiast jest to pytanie bardzo, bardzo zasadne. No tak, no i tutaj jakieś organy polskiego państwa powinny się tym zająć, jeżeli ludzie rezydujący w innych krajach, mający kontakty pośrednie albo bezpośrednie ze służbami państw Polsce nieprzyjaznych, angażujący się w działanie niebezpieczne dla Polski, mają na to duże pieniądze, no wydawałoby się, że jest to oczywisty przedmiot zainteresowania
polskich służb, tak? Ja nie wiem oczywiście, jak wygląda to ze strony służb takich jak na przykład ABW. Czy tam jest to w jakiś sposób skoordynowane na poziomie krajowym, dlatego że mamy coraz więcej postępowań. Prokuratura informuje w swoich oficjalnych komunikatach o tym, że kieruje właśnie akty oskarżenia przeciwko coraz większej liczbie osób albo z tytułu organizacji przemytu, albo z tytułu właśnie ułatwiania nielegalnego pobytu, tak jak miało to miejsce w tym przypadku. Z tego co wiem, na poziomie prokuratury niestety, ale nie ma jednostki organizacyjnej żadnej, grupy prokuratorów, którzy byliby oddelegowani właśnie do zajmowania się tego typu sprawami. To trafia oczywiście do jednostek właściwych miejscowo, prokuratur, natomiast wydaje się, że sytuacja dojrzała już do tego, aby taką jednostkę, taką grupę zawiązać na poziomie być może prokuratury krajowej. I dziwię się, że cały czas właśnie ja przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby taka grupa została zawiązana, a jest to istotne o tyle, że wiele wskazuje na to, że te sprawy będą ze sobą mniej lub bardziej powiązane, czy to osobowo, czy to dowodowo. Zresztą nawet w tym postępowaniu część materiału dowodowego pochodziła z innego postępowania, które toczy się w Lublinie. To bardzo ciekawe, bo tutaj też oczywiście pojawia się dość naturalne pytanie. No, prokuratura jest dzisiaj przedmiotem sporu politycznego. Na ile twoim zdaniem, na tyle, na ile możesz powiedzieć, jako z jednej strony adwokat, z drugiej strony osoba zaangażowana też w życie publiczne, prokuratura, no dzisiaj, jak to śledztwo się zaczynało, no to prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, potem był Adam Bodnar, teraz jest Waldemar Żurek. Na ile twoim zdaniem prokuratorzy na takim szczeblu, jak ta sprawa, mogą rzeczywiście niezależnie działać i dążyć do egzekwowania polskiego prawa w zgodzie z polskim interesem narodowym, a na ile można się spodziewać nacisków politycznych na to, żeby tego typu aktywiści nie byli karani? To samo oczywiście pytanie dotyczy poniekąd samego sądu. Ciekawe jest to, że w momencie, kiedy jeszcze Adam Bodnar był rzecznikiem praw obywatelskich, to zabierał głos w temacie również tych osób oskarżonych, które zostały uniewinnione w ostatnim procesie. Zabierał głos publicznie po stronie właśnie tychże oskarżonych. W momencie, kiedy został ministrem sprawiedliwości i jednocześnie prokuratorem generalnym, nie kojarzę, żeby już zajmował jakieś stanowiska. Zresztą zdaje się, że był nawet atakowany przez samych oskarżonych, czy przez osoby im sprzyjające na manifestacjach, które za każdym razem przed sądem rejonowym w Bielsku Podlaskim, a dokładniej w zasadzie przed budynkiem sądu rejonowego w Białymstoku, bo to tam odbywały się te rozprawy, zawsze miały miejsce przed rozprawami właśnie te protesty, tak? I gdzieś tam zdarzało się, że Adam Bodnar był wspominany już w negatywnym świetle. Czyli niedostatecznie im pomagał, mieli niedostatecznie się zaangażował w ich ocenie chyba właśnie jako prokurator generalny. Ja nie wyciągam z tego oczywiście żadnych wniosków, dlatego że no, jeżeli pytasz mnie o naciski polityczne, to one zawsze są trudne do uchwycenia, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, co dzieje się wewnętrznie w prokuraturze, kto na kogo próbuje nacisnąć i w jaki sposób, i czy w tym postępowaniu też w jakikolwiek sposób prokurator prowadząca to postępowanie doświadczała takich nacisków i na ile, jeżeli ich doświadczała i na ile skutecznie im się opierała, no, tego się prawdopodobnie nie dowiemy, no ale tak jak sam słusznie zauważyłeś, dzisiaj wszystko jest niestety w dużym sporze politycznym w Polsce i prokuratura i sądy również, więc no, należy brać pod uwagę też i taką ewentualność, że takie naciski mogły mieć miejsce, natomiast ja tego oczywiście w żaden sposób
jestem w stanie przesądzić. Ostatnia sprawa, o którą myślę też widzowie byliby ciekawi. Na ile twoim zdaniem, w jakim stopniu dzisiaj twoim zdaniem ci aktywiści mają cały czas dostęp i możliwość podejmowania tego typu działań? Jak to dzisiaj wygląda? Bo mówimy o sprawie sprzed 3,5 roku. Jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o ich dostęp do tego obszaru, a z drugiej strony jeśli chodzi o faktyczną szczelność te granicy polsko-białoruskiej? Czy mamy tutaj jakieś wiarygodne szacunki? No, Straż Graniczna komunikuje oficjalnie, chyba nawet codziennie, o liczbie prób przekroczenia muru czy płotu na polsko-białoruskiej granicy. No, okazuje się, że niestety, ale zdarzają się przekroczenia skuteczne, no bo później ci imigranci, przynajmniej część z nich, jest zatrzymywana gdzieś już na terenie Polski. Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na twoje pytanie. Na pewno ten wyrok daje jasny sygnał tym aktywistom, że to, co robią, spotka się z pozytywnym dla nich wyrokiem. Nie muszą się tutaj obawiać, więc na pewno dostaną w tym momencie wiatru w żagle w swoich działaniach. Pamiętajmy, oczywiście jest to wyrok nieprawomocny, więc liczę na to bardzo, że prokuratura wniesie tę apelację, że ta apelacja będzie solidnie przygotowana, opracowana, że też być może do czasu złożenia tej apelacji prokuratura znacząco poszerzy jeszcze materiał dowodowy, którego nie była w stanie złożyć na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji i wówczas być może ten materiał dowodowy przyczyni się do innego rozstrzygnięcia. To jest bardzo ważne, no bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, no, trzeba sobie poradzić z tym procederem. Państwa zachodnie sobie nie radzą. Okazuje się, że w tym momencie Polska również pozostaje bezradna i trzeba postawić temu na pewno tamę. Jeżeli okaże się, że te przepisy, które mamy, okażą się właśnie niewystarczające, a ten przepis, o którym rozmawiamy, artykuł 264a, został wprowadzony jako wymóg Unii Europejskiej. On wszedł w życie dokładnie 1 maja 2004 roku, w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i chodziło tutaj właśnie o zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Więc okazuje się, że przepis nie działa. Jeżeli druga instancja potwierdzi ten wyrok, no to na pewno będziemy sobie zadawać pytanie coraz częściej na już poziomie politycznym, na poziomie ustawodawczym o zmianę przepisów, o zaostrzenie tych przepisów i mam nadzieję, że znajdzie się odważny, czy nawet po prostu rozsądny polityk, czy grupa polityków, którzy podejmą się takiej inicjatywy ustawodawczej i doprowadzą do uchwalenia takich przepisów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także oczywiście będziemy naciskać na to, będziemy podejmować ten temat w przestrzeni publicznej, ponieważ jest dla nas rzeczą absolutnie fundamentalną, żeby walczyć właśnie o to, żeby Polacy mieli bezpieczną przyszłość dla siebie i dla swoich dzieci. Szczęśliwie dzisiaj nie mamy, mimo tej bardzo napiętej sytuacji i kolejnych wydarzeń, wojny na naszym terytorium, ale ta walka o to, żeby Polacy mieli swoje własne państwo, nad którym panują, to jest walka, którą musimy każdego dnia toczyć i pewnie będziemy ją toczyć wiele lat, jeśli nie całe nasze życie i się w tym nie poddamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był mecenas Bartosz Malewski, adwokat, a także prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dziękuję serdecznie za Twój czas. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję Państwu.